Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Witam was w tym świątecznym odcinku, bo jak wiecie, do świąt już jest bliżej niż dalej, więc mam dla was mały treat. Postanowiłam, że tym razem pokażę wam coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam, czyli rozpakuję przy was adwentowe kalendarze. Uważam, że ludzie dzielą się albo na tych, którzy codziennie otwierają, wiecie, jedno okienko aż do 24 grudnia i na tych, którzy jak tylko dostaną kalendarz od razu rozwalają wszystkie okienka. Napiszcie w ankiecie, którym typem ludzi wy jesteście, a ja na koniec wam powiem, jakim typem ja jestem. Możecie też sobie obstawiać. I wybrałam dla was dwa różne kalendarze. Jeden z nich to jest kalendarz od NYXa i tutaj, jak wiadomo, będą kosmetyki kolorowe, a drugi z nich jest od marki Kiehl's i tutaj powinna być pielęgnacja. Ja w ogóle uwielbiam markę Kiehl's, więc mega się cieszę, że mi go przysłali. Już się nie mogę doczekać, co będzie w środku. Dobrze, więc może zacznijmy od kosmetyków kolorowych. W ogóle mam nadzieję, że podoba się wam mój świąteczny wystrój z taką piękną różową choineczką i choinką z bananowca. Jestem bardzo oryginalna w te święta. W każdym razie zacznijmy od NYXa. Wygląda on w ten sposób i to jest seria Sugar Trip, czyli jak gdyby taka najnowsza zimowa seria, w której jest mnóstwo kosmetyków takich bardzo kolorowych i takich odjechanych. Trzeba rozciąć naklejki. Nie mogę się już doczekać, jak to wygląda w środku. Wy to zobaczycie pierwsi, zawsze wam pierwszym pokazuję, więc here we go! Man, to jest po prostu wow, to jest taki jakby mega kolorowy świat i wygląda to naprawdę przepięknie. Nie wiem, jak wam to pokazywać, chyba tak jest najlepiej, żebym ja mogła coś mówić i żebyście wy widzieli, ale jest to naprawdę prześliczne. Prześliczne. I taki kalendarz w ogóle jest super, bo nawet jak się go już rozpakuje, to można go sobie gdzieś postawić, na przykład na szafce albo na biurku i macie taki jakby obraz. Więc zacznijmy. Zakasałam rękawy i teraz zacznijmy oczywiście od numeru 1. Let's do this. Jakie ładne opakowanie. I cóż to jest? Na pewno wygląda przepięknie. Śliczne, kolorowe i to jest chyba rozświetlacz. Nazywa się to Sprinkle Town i to jest tak, Pop and Rock Highlighter. Więc bardzo ładny. Od razu może sobie, że tak powiem, no dobra, teraz jest jeszcze ładniejszy, bo on jest taki chłodny, fioletowo-niebieski. Taki icy. Bardzo fajny. Czyli to była 1, teraz 2. I tutaj jest jakaś pomadka miniaturowa. Jest. Więc jest to Soft Matte, pomadka Soft Matte w kolorze Nantes. W każdym razie jest to metaliczny Soft Matte i zobaczmy, jak ona będzie wyglądała. Ciekawe. Taki odcień zwykle jest na oko, bo to jest jakby róż, który w świetle się mieni na złoto. Złoty róż, można powiedzieć. I właśnie zawsze widzę ten kolor w cieniach do oczu. Więc ciekawe, jak on by wyglądał na ustach. Bo ja nie jestem fanką takich zbyt jasnych ust, a to jest taki, wiecie, bardzo jasny kolor. Teraz number 3. Kolejna pomadka. Tym razem jest to Liquid Sweat w kolorze Starstruck. Co tu mamy? Bardzo ładny odcień czerwieni. Ja w ogóle bardzo lubię Liquid Sweat. W sensie moim zdaniem się bardzo przytrzyma na ustach i ten kolor rzeczywiście bardzo ładny. Teraz 4. Nienawidzę, jak się tak rwą brzydko. Bramka numer 4. To jest kolejny jakiś albo rozświetlacz, albo cień. A więc sprawdzę z tyłu, co to jest. Cinnamon Spice Highlighter. Uwaga, czy jesteście na to gotowi? Okej, całkiem ciekawy. Spójrzmy, jak będzie wyglądał. Czyli to jest taki chyba trochę lepszy do ciemnej skóry, dlatego że na mnie to jest dosyć ciemne, jest takie nawet trochę ciemniejsze niż moja skóra, czyli jako rozświetlacz tak słabo, ale może jako cień. To jest złoto z zielonymi drobinkami. Bardzo fajne. Teraz musimy się przesunąć, bo numer 5 jest tu. Znowu się brzydko urwało. I kolejna pomadka, tym razem Intense Butter Gloss, czyli to jest jakby błyszczyk, ale w intensywnym odcieniu. I to jest kolor Sweet Nothing. Na pewno będzie błyszczący, ale też z mocnym kryciem.
Bardzo ładny. Muszę przyznać, że naprawdę ładny kolor. Ja nie przepadam niestety za błyszczykowym błyskiem, ale kolor jest naprawdę bardzo ładny, bo jest taki brudny. Czyli to mamy teraz numer 6. Kolejna pomadka, tym razem matowa i w sztywcie. Taki różowy kolor. Nazywa się Fluff Peace, ten odcień. Teraz mi ręki nie starczy, będę zmieniać. No i taki serusz. Przyznam, że najmniej mi się jak najbardziej podoba. Na razie jeśli chodzi o kolor, to najbardziej podoba mi się czerwony i potem ten brudny róż. No i rozświetlacz oczywiście ten pierwszy. No więc to tak se. 7. Kolejna pomadka, tylko to jest soft matte, zwykły, niemetaliczny i jest kolor Wiena. Też się wydaje bardzo fajny, bo też jest taki brudny, trochę fioletowy, ale jest też dosyć jasny, więc nie wiem, czy się będę dobrze czuła w takim odcieniu, ale zdecydowanie jest warty, że tak powiem, zobaczenia. I numer 8 znowu się otwiera, tak? I podejrzewam, że tu będzie kolejny rozświetlacz. I rzeczywiście jest chyba takie samo opakowanie. I to jest, znowu highlighter, który się nazywa Candy Cloud. Czyli wydaje mi się, że skoro nazywa się Candy Cloud, to będzie różowy. Spójrzmy. Dobra, na razie nie wygląda na różowy, ale możliwe, że ma różowe drobinki. Tak! Ma różowe drobinki. Dobra, może tu jeszcze mam kawałek. Bardzo ładny, delikatny różowy rozświetlacz. On jest taki jakby trochę przybrudzony róż, można powiedzieć. Ciekawi mnie ten odcień, bo nie jest taki oczywisty. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych takich innych trochę rozświetlaczy. I jest zdecydowanie do bardzo jasnej karnacji, dlatego że widzę, że on tak mocno rozjaśnia skórę. Więc do ciemnej karnacji on się zupełnie nie nada. Ale dla mnie idealnie. Teraz znowu druga strona i 9. Tutaj będzie pewnie pomadka. Takiej pomadki jeszcze nie widziałam w Nyksie. Jaka ładna. Co to jest? This is everything. Lip oil. I kolor to jest cranberry mint. Czyli tak jakby czerwień z zielenią, bym powiedziała, ale nie, na pewno niemożliwe. Ale powiem wam, że naprawdę mnie to ciekawi. Opakowanie jest piękne. I wydaje się tak, jak on by prawie w ogóle nie miał koloru. Tak. To jest bezbarwny? Nie, niemożliwe, to jest jakiś trik, na pewno to zmieni kolor za chwilę. To musi zmienić kolor, bo na razie to jest taka lipa. Po prostu wygląda jak bezbarwny olejek, ale... Co? To w ogóle ma konsystencję trochę błyszczyka, a nie olejku, ale wydaje się być przezroczysty. Cranberry mint kolor. Dam mu chwilę, może się jeszcze zreflektuje. Dziwne, no dobra, ale jedziemy dalej na 10. Kolejna pomadka o nazwie Sleep Tease i z tego co pamiętam to też jest taki błyszczący. To jest kolor Poppin. Spójrzmy jak to wygląda. Tak, ale jaki intensywny kolor w ogóle, jaki ładny, ale wydaje mi się, że to będzie taki właśnie błyszczący już do samego końca, że tak powiem, że on się nie zmatowi, ale naprawdę bardzo ciekawy taki koralowy odcień. Teraz chyba czas zmyć tą rękę, żeby móc kontynuować naszą kolorystyczną podróż. Naprawdę nie wiem o co chodzi z tym, bo to powinno zmienić kolor, a nie zmienia. Ciekawe, no ale nic. Na razie te kolory są bardzo, bardzo ładne. I teraz od razu widać, które są najbardziej trwałe. To był Liquid Sweat, a to chyba Soft Matte Metallic. Więc jedziemy do numeru 11. Kolejna pomadka, a w zasadzie błyszczyk. Butter Gloss. Tym razem nie Intense, czyli tutaj będzie miał zdecydowanie mniejsze krycie, ale na pewno będzie błyszczący. I to jest kolor Glazy Days. I uwaga, wygląda w ten sposób. Jak widzicie, rzeczywiście ma mniejsze krycie. Daje kolor, ale taki delikatny bardzo. Nie wiem jak pachnie, bo teraz moja ręka pachnie tą chusteczką do zmywania. Ale lecimy dalej. 12 i to jest kolejny rozświetlacz i to jest w kolorze Lollipop, tylko uwaga, to nie jest rozświetlacz, a róż, więc uwaga, jak będzie wyglądał Lollipop Hop. Jest matowy, przyznam, że się nie spodziewałam po tej serii akurat matowego cienia, więc zobaczmy jaki to ma kolor. Trochę przygaszony. Ciekawe, jest taki dosyć delikatny, przygaszony, ale wydaje mi się, że może bardzo ładnie wyglądać na skórze. Fajnie, podobają mi się jak na razie te i rozświetlacze i róże z tej serii. Więc teraz 13 grudnia. Czyżby to był cień?
pojedynczy cień. Uwaga. Cookie Cutter. I proszę Państwa, znowu matowy. Niesamowite, ale bardzo ładny matowy, taki jasny jakby rozświetlacz matowy. I czas na 14. Kolejny cień do oczu, zgaduję. Otworzyłam już nawet i nazywa się kolor Candy Stash. Candy Stash wygląda tak i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ładny. Taki zmrożony różowy. Nice! Wygląda naprawdę ładnie. Trochę mi przypomina Wild Child z palety Norwina. Nie jest aż tak intensywny, aż tak błyszczący i nie ma takich drobinek, ale bardzo podobny. I teraz podróż w czasie. Przechodzimy do przyszłości. 15 grudnia. Czy to jest znowu ten... Coś mi tu nie pasuje, bo tutaj jest kolejny kolor tego olejku. Tak, This is Everything Lip Oil. I to jest kolor Candy Pop. I to jest, wiecie, tu widać, że to jest fioletowe, tam było czerwone, więc czemu on był przezroczysty? To się musi się jakoś zmieniać ten kolor. To musi być jakaś magia. Spójrzcie, tutaj różdżka też jest taka fioletowa. Może tym razem będzie dłużej się działo na ręku, to zmieni kolor, ale na razie znowu jest przezroczysty. Nie wiem jak pachnie, bo już nic nie czuję przy tą chusteczkę, ale styl przezroczysty. Dobra. Poczekamy, zobaczymy. 16 grudnia. A cóż to za ciekawy kolor? Jest to matowa pomadka, ale w ogóle say what? W niebieskim kolorze, który się nazywa Sorbet. W sensie tak jak sorbet, ale napisane bae, jak w sensie chłopak, był, miłość i w ogóle. I to wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to jest kolor, w którym dużo osób by wyglądało dobrze, a w zasadzie mogę stwierdzić, że na pewno mało osób by wyglądałoby dobrze, bo do tego trzeba cały jakiś zrobić super mega makijaż, bo jest i jasny, i niebieski, więc może być dziwnie, ale bardzo ciekawy kolor do jakiejś specjalnej charakteryzacji czy coś może. Więc teraz czas na 17. Kolejna pomadka NYX Lingerie w kolorze Slip. Nie jak slip, że spać, tylko slip jak ślizgnąć się. I zobaczmy, bardzo ładny. No rzeczywiście. Niby nude, ale dosyć ciemny nude, czyli taki pod brązo, różo nude, ciemny. Umiem kolory. Ale bardzo fajny i właśnie lubię też jakość tych lingerie. 18. Kolejny Liquid Sweat w kolorze Peanut Brittle. Sprawdźmy. Liquid Sweat powinien być bardzo ładny. Spójrzcie tylko na to krycie. To jest szalone. Ciekawy kolor. Nie wiem, czy taki kiedyś kolor miałam ust. Nie umiem go określić nawet. Jakby trochę ceglasty, tylko jaśniejszy i bardziej koralowy. Między koralowym a ceglastym? Nie mam pojęcia, ale bardzo ładny. 19 i urwałam kawałek. Najgorzej. W każdym razie tutaj znowu jest cień do oczu, który się nazywa Sweet Tooth. To jest taki kolor. Czyżby to był jakiś metaliczny? Bardzo możliwe. Sprawdźmy. Przyznam szczerze, że nie jestem jakoś super zachwycona, ale bardzo ładnie błyszczy. Rzeczywiście jest taki mocno odbłyskujący, jak widzicie. Ale czy mnie kolor zachwyca? Chyba niezbyt. Ale nic, lecimy dalej. Tutaj chyba będzie kolejny cień. Albo tak, cień. Cień nazywa się Whipped Mocha, czyli jakby ubita moka. W każdym razie wygląda on w ten sposób. Bardzo ciekawy taki kawowy, czekoladowy odcień. Spróbujmy, jak on będzie wyglądał. Taki bardzo ciepły brąz. No, taki bym powiedziała, że karmelowy aż. Ciekawe. Czas na zmycie ręki znowu. I ten olejek nie zmienił koloru. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie on działa. Czy może dopiero jak on jest na uście, to wtedy widać ten odcień? Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie, ale nie podoba mi się to. W sensie, bo nie umiem odkryć tej tajemnicy. I przechodzimy już do 21. Coś ciemnego teraz. To jest Soft Matte w kolorze Kiew. Nie wiem jak się to czyta, ale ma tylko 4 litery. Kiew. Nie wiem, nie znam tego koloru, nie widziałam go jeszcze wcześniej, ale sprawdźmy. To powinien być jakiś szary, ciemnoszary. Tak. Uwaga. Okej. Ciekawe, czyli to jest trochę kolor między Stone Fox
i Alien chyba. Ale krycie ma zdecydowanie mniejsze niż Liquid Sweat albo Lingerie. Właśnie nie wiem, czy to ma być czarny? Czy to ma być właśnie taki... No bo Alien jest czarny z tego co pamiętam. Nie wiem, no w każdym razie taki bardzo, bardzo ciemny szary. Ja w ogóle nie jestem jakąś taką super fanką soft matte, bo każdy kolor się różni jakby jakością. Nie są równie dobre albo na przykład równie słabe. Lingerie. Ale za to właśnie Liquid Sweat i Lingerie wydaje mi się, że każdy jest taki, że tak powiem, równy, jeśli chodzi o jakość. Więc tutaj mamy Lingerie w kolorze Deep Rooted, głęboko zakorzeniony. Ciemny brąz. Ale taki, że nie wiem, czy to by był ładny brąz na ustach. To jest taki trochę, jakby to powiedzieć, taki kupiasty kolor, ale może się mylę. Może wygląda to super. Więc już mamy dwie ostatnie przegródki. Numer 23 to kolejny cień, który się nazywa Twisted. I to jest grafitowy, można powiedzieć. Taki bardzo mocno połyskujący. Rzeczywiście ma kolor trochę jakby ołówka. Jakby sobie ołówkiem pomazać skórę. Śmiesznie. Przyznam szczerze, że nie mam jeszcze ołówkowego odcienia. Te ostatnie trzy rzeczy są jakieś takie bardzo ciemne w ogóle. I co będzie 24 grudnia? Co dla nas przyszykowali? Po wielkości bym powiedziała, że to będzie cień do oczu. A więc cień do oczu w kolorze In Deep Trouble, czyli może to być znowu ciemny cień. Tak, mam rację. Ciekawe czemu akurat 4 ostatnie produkty są takie ciemne. Nie wiem, ale to jest z tego co mi się wydaje, to jest bardzo ciemny odcień fioletu albo jakiegoś brązu. Spójrzmy, sprawdźmy, ale chyba fiolet. Wow. No dobra, nie wiem jak wam, ale mi to przypomina po prostu bardzo, bardzo ciemny fiolet, taki mało nasycony, całkiem nieźle. No ten zestaw ostatnich 4 rzeczy muszę przyznać, że najmniejszy robi na mnie wrażenie. I właśnie ten kolor pomadki, może to działa, a może nie. Więc tak wygląda moja ręka przepięknie. I możemy stwierdzić, że cały kalendarz NYXa został otwarty. Mam nadzieję, że pokaz się wam podobał, ale teraz przechodźmy do pielęgnacji. I tak wygląda cały otwarty kalendarz. Jeszcze chciałam wam pokazać, zanim go totalnie, zupełnie schowam. I teraz biorę się za drugi. Jeśli chodzi o kalendarz Kirsa, to jest przepiękny i zrobiony w takiej formie walizki podróżnej z różnymi miastami. Tutaj jest Nowy Jork, Hongkong, co tutaj mamy, Londyn, Paryż i tak dalej, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. I teraz, kiedy go otworzę znowu do was, to wygląda tak. O, jaki jest ładny! Po raz pierwszy go widzę, więc jak gdyby dlatego tak świruję, bo go... On jest 3D! Tego nie zauważyłam, widzicie to? 3D! Ten napis się rusza. Ale czad, dobra. Więc oficjalnie jest naprawdę przepiękny. Dobra, ale kładę go teraz na biurku. Piękny. Give joy, give kills. Wydaje mi się, że to jest cudowny w ogóle prezent na święta dla kogoś, bo naprawdę wygląda przecudownie. Tylko teraz, jak patrzę na te numery, to naprawdę mam zagwozdkę, dlatego, że tu jest 21, a tu jest zaraz 3, 10, 24, więc to nie jest takie oczywiste. Więc tak, numerek 1 tu i nie marudzimy, otwieramy. Ale naprawdę prześliczny kalendarz. I... Zawsze jak otwieram te wszystkie przegródki, to robię nieważne co tam jest. Więc jest tutaj jakiś trochę jakby balsam. O, zobaczcie, tutaj jest opis, co to jest. Wow, sprytne. Nie marnują przestrzeni. Więc jest to balsam do ust z antyoksydantami z witaminą E. Tak, jest klasykiem od 1969 roku, więc widać, że mi się sprawdza. Bardzo fajnie. Podejrzewam, że to jest taki przezroczysty. O, zamknięty. Zobaczymy, jaki to ma kolor. O, proszę, myślałam, że jest przezroczysty, jednak nie jest. Taki trochę żółtawy. Miał jakiś olejek. Ale bardzo miło się go czuje na skórze, że tak powiem. Więc bardzo fajny. Tutaj też macie opis, jak się go używa. On jest teraz do góry nogami, więc ja za bardzo nie wiem. Ale jeszcze będę miała czas. Pachnie
Tak trochę ziołowo. Teraz muszę znaleźć 2, co nie jest łatwym zadaniem. Aha! Ukryło się tutaj za napisem, więc tutaj jest 2. I otwórzmy. Chyba to jest jakiś fail. Wydaje mi się, że to nie powinno tu być. Więc ja to może popchnę po prostu w drugą stronę. Natomiast tutaj mamy... co my tu mamy w ogóle? Co to jest? To jest... Co to jest napisane? Crème de corps. Czyli krem do ciała? Crème de corps. Nie ma tu po angielsku. Nie wiem, co to jest. Ale tutaj jest instrukcja obsługi. Okej, czyli to jest balsam do ciała, bo tego się używa po prysznicu albo as often as necessary. Też znowu taki żółtawy, bardzo gęsty. To jest właśnie taki trochę tłustawy, ale może się to wchłonie. Nie ma zapachu. Ja bardzo właśnie lubię balsamy, Kiehlsa i w ogóle wszystko. Niech się wchłania. Ale bardzo fajna, urocza buteleczka, taka podróżna. W sensie, że wydaje mi się, że po prostu ją wrzucę do mojej podróżnej kosmetyczki. Okej, to była 2. Teraz wam obrócę, bo już znalazłam 3 od razu. Taka jestem. Więc spójrzmy, co będzie tu. To się nazywa Facial Fuel. Aha, dlatego takie dziwne opakowanie, dziwna nazwa, bo to jest Energizing Moisture Treatment for Men. Tak, więc nie jest to dla mnie, ale to jest po prostu chyba jakiś taki krem nawilżający dla facetów, żeby się lepiej poczuli. Facial Fuel. No, tego nie sprawdzę, bo nie ma sensu. W każdym razie może komuś dam. 4. Gdzie jest 4? Jest! Ha! Znalazłam tutaj całkiem spory, że tak powiem, zakamarek, co jest w 4. Więc tutaj mamy saszetkę na pewno z alesową maską do twarzy. Calendula. Nie wiem, co to jest calendula. Może to być, załóżmy, nagietek. Nie wiem, czemu akurat tak strzelam, ale może kolor mi tutaj podpowiada. W każdym razie do wszystkich typów skóry taka jakby jednorazowa maseczka do twarzy. Też bardzo fajna jak gdyby na wyjazdy. Tutaj jest oczywiście instrukcja obsługi, jak używać. I teraz szukam 5. Piątki. Jest 5. Ha. Znowu chcę powiedzieć bo odkrywam coś nowego. To jest szampon, ale jakiś w ogóle ciekawy, bo jest napisane, że to jest amino acid shampoo. Shampoo. Pure coconut oil, czyli z olejem kokosowym. Aminokwasy? Tak, u nas się mówi aminokwasy. Czyli aminokwasy i olej kokosowy. Czyli taki też bardzo zdrowy szampon i znowu super na wyjazdy. Teraz 6 i już w trakcie szukania 5 znalazłam 6, więc to jest tutaj z brzegu. O, kolejna miniaturka. Co my tu mamy? Chyba to znam. Tak, to jest taka miniaturka ich olejku do twarzy na dzień, takiego bardzo, wiecie, popularnego, bardzo fajnego. I to się nazywa Daily Reviving Concentrate. I to jest taka mieszanka olejków, które są właśnie bardzo fajne na dzień. I to nie jest taki, wiecie, ciężki, tłusty olej, tylko taki bardzo delikatny. Więc super. Ale trochę mi się nie podoba forma tego, dlatego że raz otworzycie i co? I potem to jakby musi jakoś stać, gdzieś to musi... Nie wiem, no nie jest zbyt praktyczne. Po numerze 6 następuje 7, więc gdzie jest... Aha, szybko znalazłam. 7 jest tutaj, na napisie Kiehl's. To wygląda trochę jak pomadka, taki ma kształt, ale nie jest to pomadka, tylko jest to mały krem do oczu, który się nazywa Midnight Recovery. W każdym razie to też jest ich taki flagowy krem do oczu. Bardzo się cieszę, że go dostałam, bo jego akurat jeszcze nie próbowałam, więc już się nie mogę doczekać. Ale po numerze 7 mamy 8 i 8 nie wiem gdzie... Aha, tutaj. 8. Już wypatrzyłam 9 też. Okej, to jest w śmiesznym opakowaniu, ale to jest, słuchajcie, żel do twarzy i nie wysusza skóry. Więc to jest dobre dla suchej skóry też. Czy to usuwa makijaż? Tak. Remove makeup without Koniec mojego dobrego angielskiego. Jeszcze raz. Remove makeup without overdrying or stripping skin of its natural oils. W każdym razie do usuwania makijażu
też bez wysuszania skóry. Tego też nie testowałam, więc będę musiała przetestować i nie mogę się doczekać. Więc teraz do 9. Tutaj. O, to nie wiem, co to jest. Co to jest? Ale ma świetne opakowanie. Kocham takie miniaturowe pipety. Na pewno sobie zostawię to opakowanie, jak to zużyję, bo to jest super na wyjazdy. Super. W każdym razie to jest Clearly Corrective Dark Spot Solution. O, czyli na przebarwienia. Jakieś zbyt dużą pigmentację? Okej. Już wiem. Czyli to jest na dyskolorację jakby i to może być używane wszędzie, na ręce, na twarz, punktowo, po całości, takie jakby rozjaśniające. Ciekawe, to może być na przykład też dobre na takie ślady po trądziku? Może? Sprawdzę, ale super buteleczka. 9, czyli teraz 10. Potrafię liczyć. 10. Jest. Tu 10. O, ona jest jakaś taka półotwarta. 10 to... Aha! To jest komplet, słuchajcie, do szamponu. To też jest z aminokwasami, też to jest odżywka do włosów. Więc może nie będę wyjmować, w każdym razie to jest, te dwie rzeczy to jest komplet. 10, 11, 11, tutaj. Już mi mało zostało do wyboru, więc jak gdyby dlatego tak szybko teraz znajduję, bo już niewiele zostało. 11. O, jaki cute! Malutki kremik, który się nazywa Super Multi Corrective Cream. I to jest chyba na całą twarz. Tak, Clean Skin in the Morning and Night. Chyba używałam tego kremu i jakoś nie przypadł mi do gustu. Z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, nie wiem czy to był ten. Lecimy dalej. Tu była 11, czyli 12... Nie, to jest 21. 12, halo? 12, 13, 22, 18... A, tu jest! O, dobra, to jest duże i to jest, co to jest w ogóle? Hand co? Teraz moja nieumiejętność czytania po angielsku przychodzi mi w twarz i puka i mówi, że jest tutaj ta nieumiejętność, bo nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie to jest Ultimate Strength Hand Salve. Nie wiem co to znaczy, ale w każdym razie to jest krem do rąk, który napisali, że jest All Day Care for Severely Dry Active Hands. Czyli to zupełnie nie dla mnie, bo moje ręce nie są aktywne, bo tylko siedzą przed komputerem i klikają. Ale w każdym razie to na pewno będzie świetny prezent dla mojej mamy, która podróżuje cały czas po Szwajcarii, chodzi po górach jak szalona, nieważne ile stopni, ma nawet rakiety śnieżne i chodzi w tych rakietach śnieżnych po Alpach. Więc to będzie dobre dla mojej mamy na pewno. A możecie ją śledzić na Instagramie, jak chcecie, bo ona wrzuca właśnie zdjęcia z Alp. Tutaj będziecie mieć Instagram mojej mamy. Dobra, 12, nie 21, więc teraz 13. Czy szczęśliwa, czy nie? Ale aha, tutaj. Tu jest 13, więc otwieramy. O, dobra, znowu saszetka. Znowu maska do twarzy, taka pojedyncza. I to jest z nasion żurawiny i z niej miru tylko kurkumą. Ha, dobra, czyli z nasion żurawiny i kurkumą i to jest Energizing Radiance Mask. 2 maski do twarzy są na razie. Okej, 13, czyli 14. 14 jest. 14 tutaj. I mamy tutaj, aha, czyli to jest ta saszetka, która... nie, jednak nie, to skąd ona się wzięła? Jakaś zagubiona saszetka. Dobra, może ja ją wyjmę i na razie ją położę obok, nie będę na nią patrzeć i jeżeli otworzę coś i się okaże, że tam jest pusto, to pewnie właśnie ta saszetka jest stamtąd. W każdym razie tutaj mamy... Okej. Czyli tutaj mamy nocną wersję tego olejku, bo to jest olejek na dzień, a to jest olejek na noc. I tego na noc jeszcze nie używałam, więc bardzo, bardzo chętnie wypróbuję. Jaram się, muszę przyznać, bardzo fajne rzeczy tutaj znajduję. Teraz szukam 15. Tutaj taka malutka. I tutaj jest Hydroplumping Retexturizing Serum Concentrate. Ale do czego to jest? Czy to jest do twarzy, czy to jest do rąk? Aha, dobra, czyli to jest do wszystkiego w zasadzie. To jest i do twarzy, i do oczu. Czyli taki nawilżający, ale też retexturizing. Nie wiem, trochę małe jak na całą twarz, bo do twarzy powinny być trochę większe te, no ale okej, doceniam tak czy siak, bo nie testowałam tego wcześniej i nie znałam nawet. I numer 16 jest tutaj. Tu 16, obok 17. Nice. I tu mamy, co my tu mamy? A więc tutaj jest tonik, który jest w ogóle, wow, spójrzcie na to. Tonik, który jest z płatkami i właśnie wydaje mi się, że nagietka, że to słowo kalendula to jest nagietek. Tonik z płatkami nagietka. Bardzo fajne. I też znowu travel size, bardzo przyjemne. 17 zaraz obok.
Aha, tu jest nasza zguba. Pustka. To jest pustka, 17 pustka i tutaj była właśnie ta rzecz i to jest Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil i jeżeli dobrze pamiętam, to jest to mój ulubiony olejek do czyszczenia twarzy. W sensie nie pamiętam, czy to jest ta firma, czy inna, bo one są bardzo do siebie podobne, ale w każdym razie to chyba jest właśnie ta ulubiona. Bardzo fajny olejek. 18. Szukam 18, która jest... Aha! Tutaj. Na kaktusiku. Nie, to nie jest kaktusik, to jest jakaś buteleczka z czymś zielonym. W każdym razie 18 to... miniaturka. To jest miniaturka kremu do twarzy. Ultra Facial Cream. I wygląda jak jakiś taki super oldschoolowy krem. Co tu jest napisane? Po prostu napisane, żeby aplikować na twarz. To jest taki pewnie dzienny, oldschoolowy krem. I teraz szukam 19, która jest tutaj razem z piankami marshmallow. O, dobra, po wyglądzie wydaje mi się na 90%, że jest to produkt dla mężczyzn. Age Defender Power Serum. Straightening, bla 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 bla. Treatment for men. Zawsze jak jest jakieś takie, wiecie, czarne i w ogóle z jakimiś grafikami, to jest dla facetów. Więc już dwie rzeczy dla facetów. Okej, lecę dalej. Teraz szukam numeru 20, który... Aha, pamiętam, że skrywał się... Tak. Skrywał się tutaj. Więc otwórzmy... O, jakie cute! Słodziutkie. Mała buteleczka, nie, saszeteczka, tubka. O, mała tubka z napisem Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Przeciwzmarszczkowy koncentrat z witaminą C. Tego chyba też nigdy nie używałam, ale spoko właśnie na jakieś takie bardzo małe wyjazdy. I teraz 21, czyli to, co myślałam, że jest 12. Mamy go tutaj. W ogóle cute, strasznie to jest urocze. Taka jakby statua wolności, ale nie do końca. Mydło! Co to jest mydło w kostce? Co? Mam tutaj mydło w kostce, ale zobaczyłam napis, że jest to Ultimate Men Body Scrub Soap. Czyli to jest mydło peelingujące, oczywiście dla mężczyzn, bo mężczyźni lubią używać mydła. I teraz 21, czyli szukamy 22, to już będzie 22, 23, 24, już tylko 3 zostały. 22. Tutaj są wszystkie 3 po tej stronie, 22, 23 i 24. A więc zacznijmy od numeru 22. O, znowu miniaturowy krem. I to jest... jakie ładne. W ogóle nie widziałam czegoś takiego. To jest Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Aha, czyli to nie jest krem, tylko to jest maska z glinki i w ogóle jest napisane Amazonian White Clay, czyli jest to z białą glinką z Amazonii. Bardzo fajne, nie próbowałam i chętnie wypróbuję. Teraz numer 23. Kolejny mały kremik i tym razem to jest... Co tu jest? Brightening and Smoothing Moisture Treatment. Czyli to jest trochę jakby krem do twarzy? Ja zobaczę. A, tak, czyli po prostu krem do twarzy, taki, który rozjaśnia trochę skórę. I teraz już został ostatni element, 24. Jeśli dobrze patrzę, to chyba wszystko tutaj mamy już otwarte. Tak, to jest otwarte, tak. Został tylko 24, więc co nam ukryli w ostatni dzień grudnia? Znowu krem. I tym razem, jest coś, co bardzo lubię, znam to. To jest Creamy Eye Treatment with Avocado. Bardzo fajny krem do oczu. Mega fajny, bardzo mocno nawilżający, bardzo go lubię. I to jest chyba pełnowymiarowy produkt. Tak mi się wydaje, że ten, który miałam, był takiej samej wielkości. Więc mega, mega fajne. I tak wygląda ten kalendarz w całości, otwarty. A ja teraz mam dla was tą wiadomość, o której mówiłam na samym początku. Czyli, czy ja jestem osobą, która otwiera wszystko od razu, czy jestem osobą, która po jednym dniu sobie otwiera pudełeczko. A więc uwaga, drums. Jestem osobą, która otwiera po jednym dniu. I tak było od dziecka. Zawsze po jednym dniu, bez oszukiwania, codziennie coś nowego. Taka już jestem, a moglibyście pomyśleć, że otwieram wszystko naraz, a jednak nie. W każdym razie mam nadzieję, że taki odcinek z otwieraniem adwentowych kalendarzy się wam podobał. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego też w przyszłym roku, a my widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Więc dzięki i pa pa!
A jeśli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to kliknijcie oczywiście film po lewej albo po prawej, a jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to nadróbcie i naciśnijcie tutaj.